Od tego, że oko jest kulą, a tak jak każda bryła musi być pocieniowana. Rzecz, którą najczęściej jest pomijana w rysowaniu oka, to właśnie cieniowanie gałki ocznej. Ja tu będę tak po prostu szrafować, nie będę rozmazywać, nie będę robić tego tak bardzo dokładnie, ponieważ najbardziej bym chciała się skupić na tym oku ostatecznym, a to są zwykłe takie szkice. Jeśli chodzi o ołówki, to używam Staedtlera. Do takiego rozrysowania prostego to używam zwykłej miękkości HB. Mamy białko, które nie jest wcale takie jasne i to jest bardzo ważne, żeby po prostu w naszym odczuciu, jeżeli już narysujemy człowieka, żeby oczy nie były płaskie. Chciałabym pokazać, jak by wyglądało oko, jeżeli widzimy kogoś z boku i ta osoba na przykład patrzy do góry. Też ten kącik łzowy jest bardzo ważny. I skóra. I ta część, którą właśnie teraz tak mocniej troszkę zaznaczyłam, może nawet za mocno, ale tak, żeby po prostu było to jak najlepiej widoczne. O, w ten sposób. Tutaj tej grubości nie widzimy do końca. Ja wiem, że to nie jest takie piękne, jakbyście się spodziewali. Tutaj chodzi o rozrysowanie. Oko ładne jest dopiero wtedy, jeżeli nad nim troszkę dłużej posiedzimy. Powieka. Czasami rysuję bryły geometryczne, tak jak wcześniej mówiłam o tym oku. Czasami sam po prostu kształt, ale jeżeli rysujemy całego człowieka, a nie tylko części ciała, wtedy dobrze jest sobie rozrysować bardziej w prosty sposób. Czyli mamy oko, tak, które jest kulą. Między oczami dzieje się kolejne jakby oko, więc rysujemy 3 kółka. Zaznaczam sobie kropkami, gdzie mają być kąciki i oczy. W ten sposób rozrysowane będziemy mieć zawsze pewność, że nasze oczy będą równe, symetryczne i w odpowiedniej odległości. Kolejne to będzie oko na wprost, ale patrzenie od dołu. Oko, żeby patrzyło do góry, musimy zrobić tak kulę, żeby ona była troszkę wyżej, poza tą linią. Więc to w uproszczeniu, tak jakbym to narysowała, to wyglądałoby w ten sposób. Jeszcze jedna metoda, którą można sobie zastosować, to właśnie tak jak na początku pokazywałam tą kulę. Zaznaczamy na przykład kącik łzowy, w którym ma być miejsce na przykład tutaj. Jeżeli komuś te kreski przeszkadzają, wtedy można sobie już zmazać, jeżeli już mamy tą część, ale ona może też się przydać do tej górnej kreski. Wtedy więcej widzimy, więcej możemy zauważyć, gdzie ta powieka będzie i na przykład, gdzie ona się tutaj załamuje. Oko też wcale nie musi być aż tak bardzo szczegółowe, nie musi być tak rozrysowane, że widzimy te kreski, to mogą być same plamy, same cienie i żeby w ten sposób narysować, ja nie wiem, czy akurat to mi wyjdzie, bo tego stylu nigdy nie preferowałam, ale rysowanie poprzez światłocień. Tam, gdzie ciemni, to dajemy więcej ołówka, tam, gdzie jaśni, troszkę mniej. Można też zmieniać sobie różnej miękkości ołówek, wtedy kontrasty są o wiele większe i oko o wiele bardziej wygląda realistycznie. I błysk. Hehe, całkiem spoko. Tylko nie ma kącika. Tutaj jeszcze by się przydał taki cień od kącika. No to teraz najprzyjemniejsza część, czyli oko w kolorze. To jak trzeba zagospodarować kartkę, najlepiej żeby było jak największe, co nie jest wcale takie proste, bo ja najczęściej jak już szkicuję, to robię bardzo małe, więc warto sobie zaznaczyć, gdzie te oko ma się kończyć. Musimy mimo wszystko zostawić jakieś odległości, nie rysujemy aż dotąd, ponieważ troszkę będzie dziwnie wyglądało, chyba że planujemy tak skadrować i wiemy, że nam to dobrze wyjdzie, no to wtedy inna sprawa. Ja chcę narysować zwykłe oko na wprost i dlatego wybrałam sobie mniej więcej tej wielkości. Jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Kiedy mamy już rozrysowane oko i widzimy bardzo mocne kreski od ołówka, nie polecam żadnymi kredkami w takim momencie kolorować. Najlepsza jest gumka chlebowa, która jest taka właśnie bardzo plastyczna. Im bardziej miękka, tym lepiej. I tą gumką można sobie wycisnąć zarys ołówka, ale w taki sposób, że nie zmazujemy do końca. Zaczynam od źrenicy, czyli od czarnej kredki i mocno przyciskam, żeby nie było grudek. Im mocniej dociskamy, tym gładszy mamy efekt. Kącik łzowy zawsze koloruję różem. Dla efektu cieczy musimy robić mocne kontrasty między kolorami, między różem a białym.
im większy kontrast, tym bardziej odczuwamy to, że tam jest po prostu mokro. Możemy to też zrobić białym żelowym długopisem, co oczywiście jak najbardziej polecam, bo efekt jest wtedy zadowalający. Te kredki świetnie się mieszają. Jeżeli chcemy połączyć kilka kredek, 2, 3, no im więcej, tym gorzej, bo wtedy widać kreski, ale chociażby 2. Najpierw nanosimy jedną bazę, delikatnie oczywiście, a drugą mocno przyciskamy i w ten sposób tworzy nam się nowa barwa. To samo można zrobić przy innych firmach, aczkolwiek jest to o wiele trudniejsze, ponieważ Pryzma posiada wosk i to fajnie wspomaga. Ta praca jest wtedy o wiele przyjemniejsza i kredki powodują, że są bardziej gładkie. Białko koloruję najczęściej szarą kredką w temperaturze ciepłym, czyli warm. One w palecie mają różne procenty i najlepszy dla mnie do białka jest 50, 30, 10%, a na koniec używam białej do kompletnego wygładzenia, żeby nie było widać brzydkich przejść, tylko właśnie, żeby osiągnąć efekt gradientu. Pamiętajmy o tym, że skóra nie jest jednokolorowa. Mamy różne odcienie i warto jest to dać. Nie bójmy się używać kolorów. Trzeba dawać nie tylko różowy, ale również pomarańczowy, aczkolwiek z pomarańczowym też trzeba uważać, żeby nie przesadzić, to raczej do akcentu. Bardzo dobry jest brąz, żółty, fioletowy. Ja przy okazji w swojej palecie mam kredki, które imitują skórę, ale nie rezygnuję również z tych podstawowych kredek. Jeżeli ktoś ma mniejszą paletę barw, nie przeszkadza, trzeba mieszać najróżniejsze kredki, które mogą przypominać skórę. Rzęsy są z reguły bardzo trudne. To dlatego, że trzeba nadać im odpowiedni kąt, ładnie je zaokrąglić, żeby wyglądały naturalnie i tak jak rzęsy i nie jak jakieś dziwne, powyginane kreski. Żeby osiągnąć taki efekt, trzeba pamiętać, że jeżeli mamy oko na wprost, to po bokach te rzęsy są bardziej widoczne jakby bokiem, a im bliżej środka oka, tym bardziej one są pionowe. Dobrze jest też nadać im kształt. Na samym początku rysujemy zwykłą kreskę, a później zróżnicowujemy jej grubość, czyli przy nasadzie robimy o wiele grubszą rzęsę niż na jej końcówce. Rysując tęczówkę nie zaczynam od środka, tylko od jej brzegów, które są ciemne i im bliżej środka, tym jaśniejsze wybieramy kredki. To daje nam efekt wypukłości oraz błysku. Tutaj barwy użyłam jak najbardziej żywe. To jest to, na co pozwala nam rysunek. Nie zawsze musimy wiernie oddawać rzeczywistość, czasami można się tymi kredkami pobawić i tęczówka na to nam jak najbardziej pozwala. Dlatego użyłam granatowej kredki, żółtej, turkusu i brązowej. W oku najważniejszy jest błysk. Najczęściej widzimy odbicie okna, lampy lub jakiegoś innego źródła światła. Tutaj akurat jest ono nieokreślone, ale to, co można zauważyć, to odbicie rzęs. Skóra nie jest idealnie gładka. Ona ma różne pęknięcia, widzimy tam kreseczki. Możemy się przyjrzeć chociażby swoim dłoniom, że ona ma jakąś swoją fakturę. I żeby to zrobić dobrze jest narysować ciemniejsze kreseczki, chociażby brązową kredką, oczywiście nie czarną, tego nie polecam, i białym żelopisem. Dla efektu jasnego rozświetlenia, tak jak to mamy na skórze. No i oczywiście na koniec robimy znowu rzęsy. One na dole mają dokładnie tą samą zasadę co na górze, chociaż z reguły na górze są gęstsze, a na dole możemy zrobić już je rzadsze. To tyle na dziś. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał, no i pamiętajcie, że jeżeli dobijecie do 500 lajków, wtedy od razu stawiamy poradnik z nosem. To właściwie wszystko, co chciałam Wam przekazać. Oby ten poradnik Wam się jak najbardziej przydał. To cześć!